Przydrożny, tam jest takie miejsce. Bardzo proszę wszystkich do stodoły. Szanowni Państwo, powoli będziemy zaczynać spotkanie z naszym gościem. Naszym gościem teraz będzie pan Glennem Jørgensen z Danii. Oklaski dla Glena. Glen jest ekspertem Zespołu Macierewicza. Właśnie nie wiem, jak będzie pytania po polsku, czy pytania po angielsku, czy wszyscy rozumieją angielski, czy trzeba tłumaczyć? Trzeba tłumaczyć. Dobrze, to ja postaram się potłumaczyć dla Państwa i potem jak będą pytania, to oczywiście so let's have a seat. Yeah. So let's have a seat, and this is your microphone. Let's have a seat. Yeah, but we can sit as well. So if I can ask you, first time when you've heard about Smolensk, what have you been thinking? What was the first idea that was when you've heard about Smolensk? Spytałem Glena, kiedy pierwszy raz usłyszał o Smoleńsku i jakie były pierwsze myśli, jakie nasunęły mu się a propos tego, co stało się w Smoleńsku. Thank you very much for allowing me to participate in this important meeting. I'm very proud to be here and I'll explain in a moment why. But let me just answer the question. Przede wszystkim bardzo dziękuję, że mogę tutaj być. Jestem bardzo z tego dumny i rozpocznę od odpowiedzi na pytanie Michała. I saw this first time in a Danish newspaper and I was presented with a false story that was given immediately after the crash. They concluded that the pilots were to be blamed for this. Pierwszy raz spotkałem się z sprawą w gazecie, gdzie było opisane to w niewłaściwy sposób, to znaczy była fałszywa teoria. And of course I had a little skepticism to this, but I think it's a natural thing that, and this is the power of such PR force, that this first impression sticks to your mind. Miałem przekonanie, że to jest właśnie ogromna siła mediów, że jeżeli coś jest opisane w konkretny sposób, no to bardzo wpływa na przekonanie ludzi od samego początku, jak tylko pierwszy raz to przeczytają. So this powerful lie from the official authority that the pilots were to be the cause of this disaster is what you would hear from many people in Denmark today, because they are not told otherwise. Że jeszcze nawet do dziś tkwi przekonanie wśród wielu ludzi w Danii, że przyczyną katastrofy był błąd pilotów. You have in Poland a great history of brave men and women like Piłsudski, who prevented the Bolsheviks from invading rest of Europe, and we should be very proud and very thankful for this. No, mamy w historii Polski wielu wielkich ludzi, między innymi tak jak Piłsudski, i powinniśmy być z tego dumni. And we have also Polish pilots who did a tremendous effort for Britain, and also were some of the best pilots in hitting correct locations in Warsaw during the Second World War. Mamy również wielu wspaniałych pilotów, którzy walczyli między innymi w bitwie o Anglię, no i w innych. Just like they could free the Polish army, also a division of this could free Monte Cassino, which the English had to defeat several times. The Polish could free Monte Cassino, which the Allies couldn't do. Że Polacy potrafili zdobyć Monte Cassino, a Anglicy i alianci nie potrafili. This
this was an example of people in Poland, in Polish history, and you can find many, many more, who believed in the cause and made the big difference. No, to byli właśnie ludzie, którzy wierzyli w to, co robią, przyświecała im wielka idea i potrafili zmienić coś. And they were fighting for freedom and justice against all odds. I walczyli o wolność i sprawiedliwość na przekór wszystkiemu. During Second World War in Denmark, we had the official policy was to collaborate with the Nazi occupation. W większości w Danii powszechne było, że współpracowali z nazistami. But thanks to people who were brave and who were thinking differently and had the courage, we avoided being regarded after the war as Nazi allies. Ale dzięki takim ludziom, którzy właśnie wyznawali te idee jak wolność i sprawiedliwość, pozwoliło to po wojnie uniknąć takiej opinii, że Dania była kolaborantem, tylko że też potrafili walczyć. In many ways there's a similarity to this situation for Denmark and the present for Poland now. I jest wiele wspólnych elementów między Danią z tamtych czasów i Polską. You see the Polish government collaborating and hiding up and covering for this official explanation. Widzimy, że rząd polski współpracuje i przykrywa całą sprawę katastrofy. And they also are harassing the people who are thinking differently and want justice and fighting for the truth. I jednocześnie prześladują ludzi, którzy walczą o prawdę. So I think you are very brave. You are in many ways to be regarded as these freedom fighters under the Second World War, and I am very grateful for this. And this is the reason I am so proud to be here today. I wierzę, że to właśnie tacy ludzie jak Państwo są tymi bojownikami o wolność i dlatego bardzo się cieszę, jestem dumny, że mogę tutaj być z Państwem. Together with Ava, I have been allowed to give some presentations in Canada and Denmark and also in Poland, and latest we were in Wrocław. Wspólnie z Ewą odbyliśmy wiele spotkań w Kanadzie, w Polsce i teraz ostatnio w Danii też i ostatnio było we Wrocławiu. And if you are interested in some of the very technical details, I encourage you to watch these presentations from Wrocław. There it's explained, I think, in the most simple way possible. Jeśli Państwo są zainteresowani szczegółami, to odsyłam do tego spotkania w internecie, jest nagrane z Wrocławia i tam można w szczegółach dowiedzieć się, o tym, co Glennem odkrył. I'll just highlight one thing that was mentioned and shown in the presentation. Chciałbym jedną rzecz podkreślić, która była bardzo ważna właśnie z tamtej prezentacji. And there was one bullet point on the slide where it said, yesterday Poland, today Ukraine, and tomorrow it could be anywhere. And this could be like Malaysia or Holland. Yesterday Poland, wczoraj Polska, today Ukraine, dzisiaj Ukraina, tomorrow anywhere. I jutro gdziekolwiek. And this recent event in Ukraine shows how this seems to be coming true. Ostatnie wydarzenia na Ukrainie pokazują, że jak to się sprawdza. Unfortunately, it seems the politicians in the West have not learned the lesson from the two main wars. Niestety wszystko wskazuje, że politycy na Zachodzie nie wyciągnęli wniosków z tych ostatnich wojen. And that is that they should stand up against aggression immediately, but they seem to act too little and too late. Że powinni oczywiście zdecydowanie zareagować, a reagują mało i nieskutecznie. Professor Wisław Pinięta, who is a professor at the Autorką University in the States,
profesor Wiesław Binienda z Uniwersytetu Akron. He was one of the first that from the academic and scientific standpoint gave the clear evidence. Był jeden w sumie pierwszą osobą, która wskazała na dowody naukowe. That there was something very wrong with the official explanation by the MAC report. A z kolei oficjalna wersja była zdecydowanie fałszywa. You all probably heard that the official explanation states that a certain birch tree cut the wing of the president plane. Wszyscy prawdopodobnie Państwo słyszeliście, że oficjalna wersja jest, że samolot rozbił się o brzozę. But Professor Binienda, who is one of the best within his field, Natomiast profesor Binienda, który jest najlepszym ekspertem w swojej dziedzinie, he showed that this birch tree had to be 4 times as strong and able to cut the wing. Wskazał, że brzoza musiała być czterokrotnie silniejsza, żeby przyciąć, znaczy grubsza, żeby przyciąć skrzydło. He showed that in the case of such a plane crashing in this way should have been a big hole, a big crater of 1 to 2 meters in depth. I wskazał również, że gdyby samolot upadł na ziemię, no to musiałby być tam ślad wielkości 1 bądź 2 metrów. And he also showed that in order for the plane to open up in the way it did, it had to be internal pressure before hitting ground. No i wskazał również, że żeby samolot mógł się rozpaść od środka, for the plane to open up before it hit the ground. No i wskazał, że dla niego jest oczywiste, że samolot musiał się rozpaść w powietrzu i od środka musiała być siła, która to spowodowała z wewnątrz. I got involved in this work through a Polish colleague in Norway. I zaangażowałem się w to poprzez kolegę z Norwegii. And I actually wanted to, because he was mentioning at the lunch many times about this disaster. Że wspominał wielokrotnie o katastrofie. I wanted to show to him that the official data could be in line with the data from the black box. It could be probable that it happened this way, as stated in the official report. I tak naprawdę chciałem wskazać, że to jest bardzo możliwe, że ta oficjalna wersja jest prawdziwa. I thought maybe he was believing in some conspiracy theory. I uważałem, że może on wierzy w teorie spiskowe. But analyzing the data from an aerodynamic standpoint, it stood clear within fairly short time that he was right and I was wrong. I analizując dane tutaj z zakresu właśnie aerodynamiki, bardzo szybko doszedłem do wniosku, że on ma rację, a nie ten oficjalny raport. And he will be here tomorrow, this colleague that I'm talking about, and from him is this gift to you, and I'll leave it to you. This is the proceedings from the Smolensk conference, and if anybody wants to see what scientific work was presented there, they can have a look at this. That is required for this rotation, as shown in the black box. The plane has to be at least 30 meters above the ground. Że samolot musiałby być co najmniej 30 metrów ponad ziemią, żeby mógł się w taki sposób obrócić, jak tylko stracił te 5,5 metra skrzydła. Yes, and the more we lose a wing, the higher the plane has to be in order to hit the crash site, the point where the plane actually crashed. Że im więcej tego skrzydła tracimy, to samolot musi być wyżej, żeby upadł tam, gdzie to jest wskazane w raporcie. So the aerodynamic work was presented for almost 2 years ago. Że ta praca z zakresu aerodynamiki była przedstawiona 2 lata temu na konferencji. And it took the official side more than 3 years to do any aerodynamic work. A to zajęło stronie rządowej co najmniej 3 lata, żeby do tego dojść. Znaczy nawet nie do tego. After I had the report published,
Mr. Kowaleczko was hired by Miller-Lessig Group to prove that I was wrong and that the official story could be right. Po opublikowaniu mojego raportu profesor Kowaleczko został zaangażowany przez komisję Millera, żeby udowodnić, że to, co napisałem, nie było prawdą. And he put together this wonderful and very sophisticated and complicated aerodynamic model, including many small aspects. He did, yes. He did the wonderful job, the wonderful work. Że wykonał wspaniałą pracę i and what did he do? And he made the wonderful, after 3 years, he made this big, extensive report, 100 pages, with a very sophisticated and thorough model, including many parameters. No i opisał na wielu stronach swoją pracę bardzo skomplikowaną. Tak, no w sumie tak. Yes, and the beautiful thing here is that his conclusions, his work supports my conclusions 100%. I tak naprawdę to co on opisał w swoim raporcie, potwierdza to, co było w moim raporcie. And this is in line with the conclusion by Mr. Binienda, because the main conclusion here, with my work, with Kowaleczko's work, and with Binienda's work, is that this plane never hit this birch tree. Główna konkluzja z wszystkich tych trzech raportów jest taka, że czyli mojego Kowaleczki as well, nie? Yes. I profesora Biniendy, że oczywiście samolot nie uderzył w brzozę. I have also analyzed the ground traces of the plane. The plane made small traces onto the ground where it crashed. Przeanalizowałem również ślady na ziemi po uderzeniu samolotu w ziemię. And these ground traces, you will find this work is shown in this book. You can have a look in this, but the conclusion there is in line with the aerodynamic work. This is same conclusion, but from very different standpoint. W książce są właśnie opisane te wnioski i one są takie same. So you have the aerodynamic work showing that we need to lose more wing than these 5.5 meters. We need to lose like 10 meters of wing. Aerodynamika wskazuje, że to musi być co najmniej właśnie ta dwukrotna długość skrzydła utracona. And the ground traces are showing exactly the same. A ślady na ziemi wskazują dokładnie to samo, ale yes. Besides this work, you also see the. Did you get this part? I'm not sure. To chyba troszeczkę niejasno, jak już powiedziałem tutaj teraz na końcu, ale tak. Yes. Okay. So besides this, there are many other facts that point towards the same conclusion. You have the breakup of the plane, the way the plane was disintegrated in air. Mamy wiele punktów i jednym z głównych tych jest to, że samolot rozpadł się w powietrzu. If you look at the official photo of this birch tree that claimed to cut the wing, you will find there are parts of the plane hanging loosely on some branches. Kiedy spojrzymy na oficjalne zdjęcie brzozy, to zauważymy, że tam są fragmenty samolotu, które tkwią w tej brzozie. Now these are parts that are flying with 250 kilometers per hour at the time they hit this tree. So I have no way of believing that they could just nice and easily fall down and hang on these branches. Te części leciały z szybkością 250 km na godzinę i ja nie wyobrażam sobie, że one mogły w ten sposób w ogóle utkwić w drzewie i spaść. So of course this is indicating that the plane broke up earlier than this birch tree. I to wskazuje, że samolot rozpadł się wcześniej niż zanim spotkał się z brzozą. We have also the left elevator. This is the control surface for controlling the pitch of the plane, how it moves up and down. Mamy też tą część po lewej stronie, która wpływa na kontrolę wysokości w samolocie. There are data in the black box that indicate that this surface was hit by parts from the second wing explosion, because it seems from the data
that there were at least 2 explosions in the wing. One explosion cutting the wingtip, and the second destroying the main part of the wing. Dane z strony skrzynek wskazują, że były 2 eksplozje w skrzydle. Pierwsza to, która oderwała tą mniejszą część, i potem większą część skrzydła, cały czas lewego skrzydła. There was the fact that the tail was moved from the position where satellite photos showed it on the 11th of April. Kolejna rzecz to jest to, że fragment ogona został przeniesiony after 11? Yes, it was moved on the night between the 11th and the 12th. W nocy między 11 a 12 kwietnia został przesunięty. And there was also the fact that the plane lost all its power, all its electric power, 70 meters before the crash. No i wszystko wskazuje, że samolot stracił moc 70 metrów zanim się rozbił. And we know this from the main flight management system. These are 2 computers located in the cockpit of the plane. I wiemy to z komputerów, które są umieszczone w kokpicie, dwa główne komputery. And these data were encrypted, so they needed the American company to take them out, and they wrote a report. I te dane były zakodowane chyba, tak, zaszyfrowane i przekazane Amerykanom. So we know what position this happened, and this was before the plane crashed in air. I stąd wiemy, kiedy to się stało, że te 70 metrów właśnie zanim samolot się rozbił, właśnie z tych danych z komputerów. The fact that you have tremendous amount of small debris, small parts from that to my eye and to expert from explosions looks like debris from explosion scattered over a fairly big area. To kolejny dowód to jest to, że jest kilkadziesiąt tysięcy małych, drobnych kawałków i w takim kształcie, które zdecydowanie wskazują na eksplozję. According to the official version, the people on board died due to an impact. Due to the impact, they were experiencing about 100 G, like 100 times their weight when they hit the ground. W oficjalnym raporcie, oficjalny raport wskazuje, że wszyscy zginęli, ponieważ ze względu na siłę uderzenia, ogromną siłę uderzenia z samolotu w ziemię. Now you can imagine a plane with 100 times 80 tons hitting into the soft ground. This should make some trace, this should make some hole. We in the end calculated at least 2 meters of crater. No możemy sobie wyobrazić, że samolot, który ma 80 ton i uderza z taką siłą w ziemię, no musi pozostawić bardzo duży ślad w ziemi, co najmniej 2 metry. No tak, no co najmniej na 2 metry. Yes. But you see none. There is no crater. A nie mamy takich śladów. There are only the small scrapes of the wing. Tylko delikatne ślady po tym, jak skrzydła zawodziły ziemię. The fact that you are missing many parts from the main fuselage, from the main body of the plane. Kolejny element to że jest mnóstwo części brakujących z głównej części samolotu. They are never found, and I would assume they are laying in the ground. Nigdy nie zostały odnalezione i przypuszczam, że one znajdują się w ziemi w środku. Also the way the wing, remaining of the wing looks, the way the soil is on some parts and not on others, also points towards the hypothesis of extra wing being lost when the plane hit. I pozostałości ze skrzydła również wskazują, one wyglądają w taki sposób, że one wskazują na to, że tam był kolejny też ten drugi wybuch, który zniszczył główną część lewego skrzydła. So, just to finalize, from the aerodynamic work, all you have to do is look at the first 1.6 seconds of data from it was stated to hit this birch tree. 1.6 seconds. You don't have to calculate all the way to the crash site, but the first 1.6 seconds are enough to show that the MAC report is wrong.
że 1,6 sekundy wskazuje na to, że nie trzeba całości czytać, tylko wystarczy, że tylko ta droga przez 1,6 wskazuje na to, że ten raport jest fałszywy. A last fact is that on this highway that is very close to the Smolensk airfield, there's this highway. Ostatni punkt to to, że no, ta droga, która jest przy lotnisku. Along this you had 4 kilometers on each side. Every 200 meters there is the eyewitness that states have seen. This is eyewitness from the Polish parliament who have seen this with their own eyes. The special forces, Russian forces, armed with Kalashnikovs, every 200 meters. Może co 200 metrów były służby Russian soldiers. Że co 200 metrów były oddziały rosyjskich żołnierzy wzdłuż tej drogi. And they were there from the morning, early były tam morning. od rana, wczesnego rana. This was not the case when the Polish Premier Minister on the 7th or Putin landed. There were no special forces, only this day. No aż 7 kwietnia nie było takich oddziałów rosyjskich żołnierzy, kiedy 7 kwietnia, kiedy Tusk wylądował w Smoleńsku. So, if I as engineer, I'm a mechanical engineer, I have the background in fluid dynamics, which is related to aerodynamics. Jestem inżynierem i what is fluid dynamics is this is used in doing calculations of aerodynamics for instance for the lift of the plane and how the plane will act in air. To jest zbliżone do aerodynamiki i dziedzina zbliżona do aerodynamiki. Nie wiem do końca jak to przetłumaczyć. And if I as engineer would task myself or would be tasked with this dreadful task of how to make such a plane crash and have it look like accident. I gdybym jako inżynier miał za zadanie zrobić taką okropną rzecz, żeby doprowadzić do tego, żeby ten samolot się rozbił, then there are not very many ways this can be done, and I encourage you to try and come up with some yourself. I nie ma wielu sposobów, w jaki można to zrobić, żeby to wyglądało na wypadek. I proszę samemu sobie też wyobrazić, gdyby Państwo byli w takiej sytuacji, żeby doprowadzić do katastrofy, jakby Państwo to zrobili, żeby to wyglądało na wypadek. The first thing I would demand in such a planning would be that there would be no survivors. Czyli pierwsza rzecz, najważniejsza, gdybym to planował, to żeby nikt tej katastrofy nie przeżył. Because if you have a survivor, of course, the whole world will listen to this person and nobody will believe the official story. Wiadomo, że byli świadkowie, to by przekazali, co się stało. Having no survivors means that we have to have effective way of killing people, as many on board as possible. No, żeby nikt nie przeżył, to musimy mieć bardzo skuteczną metodę zabicia ludzi, żeby się upewnić, że nikt nie przeżył. And this again is not very simple. I to też nie jest bardzo proste. I mean, you can think of ways of mass destruction, killing people, but the problem here is that you will end up with some method that nobody would believe could happen by itself. Może można pomyśleć nad sposobami, jak można to zrobić, ale tak naprawdę to jest bardzo trudno, żeby ktoś uwierzył, że to był wypadek. So somehow I would need to have the use of explosives. No i wykorzystałbym w związku z tym ładunki wybuchowe. And then very important that I on the ground have the on-ground elimination of some eventual survivors. Some on-ground
some method of killing people who might have survived. Czyli taki backup plan, żeby ludzie jeszcze mogli no, zostać wyeliminowani, gdyby ktoś przeżył. So going back to the need of the main explosion for killing people, this need in the planning for having a main explosion. No, czyli ta potrzeba planowania, żeby to był ładunek wybuchowy. This again is not very simple to have this look like accident and why. Czyli nawet z ładunkiem wybuchowym nie jest to proste, żeby to zrobić, żeby wyglądało na wypadek. Because if you have such an explosion inside the plane, the parts will be flying in a big distance out to each side, and for any person, you don't have to be expert to see that there has been the explosion. Czyli w normalnej sytuacji, gdyby był wybuch, to w środka, no, to wszystkie części byłyby rozrzucone na bardzo dużej odległości i każdy by widział, że to był wybuch, a nie wypadek. By turning the plane upside down, you allow for this explosion to occur towards the ground. I dlatego odwrócenie tego samolotu, czyli ta eksplozja najpierw w skrzydle, spowodowała, że samolot się odwrócił. Yes, and this will also give you the reason for missing some of these parts, because when the plane hits the ground, you can say they were buried into the ground due to this reason. Czyli to też daje pretekst do tego, żeby powiedzieć, że dlatego te części brakują, ponieważ one są w ziemi w momencie, kiedy samolot się odwrócił. So we need to somehow rotate this plane upside down. Czyli musimy w jakiś sposób odwrócić ten samolot do góry nogami. Of course, even if we say these pilots are incompetent, nobody would believe that they would be so incompetent that they would start flipping the plane. No, nikt też nie może uwierzyć, że piloci są na tyle niekompetentni, żeby w ten sposób samemu odwrócić ten samolot. So we would need some way that people can believe this plane rotated. Że musimy znaleźć sposób, żeby ludzie uwierzyli, że ten samolot się odwrócił. And here, loss of wingtip can be a good explanation. I utrata fragmentu lewego skrzydła może być dobrym powodem. Yes, this could be loss of wingtip due to contact with electric mast or with tree. Że to na przykład może być utrata związana z tym, że samolot uderzy w drzewo. Yes, so elektryczne przewody. The problem here is that, of course, I as planner would know I need to cut this wing 10 meters in on the wing. And when you look at a wing, you see it's very thick at the fuselage where people are sitting, and it gets thinner and thinner. At 10 meters? Yes, I know from the aerodynamic work that I need to cut the wing 10 meters, but problem here is that the wing is very thick here. Znaczy, to wiem, że planując taką katastrofę, to wiem, że musiałbym spowodować teraz na 10 metrów od głównej części, tylko że problem jest, że tam jest to skrzydło bardzo twarde. And you don't have to be expert like in the end to know that a wing that is thicker than the birch tree and made of aluminum wouldn't be cut in its all width of the wing, which is maybe 7 or 8 meters by this thin birch tree. So I cannot have this explanation that the birch tree is cutting at the thick part of the wing. Znaczy nie trzeba być ekspertem jak nie żeby wiedzieć, że ta utrata nie może być w miejscu, gdzie ono jest najgrubsze. So this leads to the need of cutting the wingtip. Only the tip where it's thin, and ordinary people can think, okay, this birch tree could probably cut the wing here. No i stąd rozwiązaniem jest to, żeby ta utrata skrzydła była na samym końcu, gdzie skrzydło jest cieńsze. You would need the expert like Pinienda to prove that this is also impossible. You will need the expert like Pinienda. You'll need like some calculations. It's not for ordinary people just to see immediately that this is wrong.
No, że to nie jest łatwe do zauważenia przez zwykłych ludzi, że co? No tak, możliwe, że... So cutting this wingtip is done at the where the wing is thin, but it's not. I have to think about where to cut this. It's not. It's important I cut it at the right place. Czyli bardzo ważne jest w tym planowaniu, żeby to było w odpowiednim miejscu. Utrata skrzydła nastąpiła w dokładnym miejscu. And why? Because at the front of the wing you have some parts that are moved out. It's like a big piece of the wing will be extended. They're called the slats, and these parts they have like they're made up of two parts that are going together like this. Że ta mała część na samym końcu jest zbudowana z dwóch mniejszych części. Yes. So I need to cut the wing exactly where this division between these two parts are. Czyli muszę przeciąć skrzydło dokładnie w tym miejscu, gdzie łączą się te dwie części. Because otherwise I will have difficulty explaining why this front part wasn't damaged by the birch tree. Bo inaczej trudno by było udowodnić i wyjaśnić, dlaczego to jest tam złamane. When the rest of the wing is cut. Maybe this is not 100% clear for everybody. So, if you have the wing like this, you see here's the wing. Here's wing, this is left wing. And then you have lewa część skrzydła. You have a piece of the wing that can be extended out like this. Jest ta mała część, która może być wydłużona. This is called a slat. Slats? No. Yes. So if I hit the birch tree, now the microphone here would be the birch tree. So hitting this birch tree, this needs to be cut also. The tree must be cut. If the slat isn't cut, but the wing is cut, this cannot happen in reality. Także jeżeli ta mała część nie jest uszkodzona, a skrzydło jest uszkodzone, to nie mogło się tak wydarzyć. So if the wing is cut exactly where this is divided into two pieces, one piece here and one here, if it cuts here, jeżeli następuje w miejscu tego łączenia, then the wing can be cut through by the birch tree. No to skrzydło może być przecięte przez brzozę. Without this slat needed to be cut by the explosion also. A też jeszcze mogły być nieuszkodzone, no, jeśli to nastąpi w miejscu, gdzie jest to łączenie. Yes. So this demands that the wing is cut at a certain point. Not a half meter to the left, not a half meter to the right, but exactly at this point. Dlatego to jest bardzo ważne, że skrzydło będzie przecięte dokładnie w tym miejscu. And if you look at the remainings from Smolensk, this is exactly where the wing was cut. No i jak spojrzymy na szczątki, to jest dokładnie to miejsce, w którym skrzydło zostało przycięte. So to me this is no coincidence. This is well planned. Czyli dla mnie to nie jest zbieg okoliczności, tylko to jest zaplanowane działanie. Yes. So the final thing I would need to do after cutting this wingtip is I would need then to stop the black box recordings, because I don't want to have them recording the final crash where the explosions will occur. Czyli ostatnia rzecz po spowodowaniu utraty tej części skrzydła, to są czarne zapowiedź zapisą na czarnych skrzynkach. And then I would need to trigger this final explosion so it occurs when the plane is just above the ground. Że tak bym musiał spowodować, I would need to make sure that the timing is correct, so that the final explosion occurs when the plane is just above the ground. Nie upewnić się, że ta ostatnia eksplozja nastąpi w momencie, kiedy samolot będzie już tuż przy ziemi. And this is done simply by, you could do this by same technology that is used for the airbag.
No i to jest bardzo łatwe do zrobienia, to jest taka sama technologia jak poduszka w samochodzie. And then I would have some ground personnel for cleaning up and removing the parts that I don't want to be found. No i miałbym oddział ludzi, którzy mogliby usunąć szczątki wokół samolotu. And this would be like the high voltage devices required for starting off the explosions. No i to byłyby urządzenia, które mają wysokiego napięcia, które mogą też spowodować ten wybuch. And I would here like to draw the attention to the flight engineer who unfortunately is not amongst us anymore. The flight engineer from the yacht plane landed. No pilot jaka, który był świadkiem też tej katastrofy, no to też by się upewnił, że więcej tego nic nie powiem. He stated under oath immediately after the crash that he found the Russians were focusing on hardware and not on the people, on the eventual survivors. They were laying with their heads towards the ground for a long time. Zaraz po katastrofie zeznał pod przysięgą, że Rosjanie nie zajmowali się ludźmi, tylko właśnie urządzeniami i częściami samolotu. A ludzie leżeli po prostu cały czas tam w błocie. So this is finally I would have to control the investigation, take this under my somehow all the PR and all this spin and so on, and make sure that the right information is given and make sure that the team knows what is being investigated and preventing any other influence from, say, the owner of this plane. Kolejną rzecz to na pewno to bym się upewnił, że kontroluje śledztwo i członkowie zespołu robią dokładnie to, co trzeba, jeśli chodzi o PR i propagandę, i że mówią to, co należy. So this is how I believe such could be done, and you can go home and think about all the elements. I see every element represented in this crash. No i to jest według mnie tak, odbyło się w taki sposób, właśnie jak powiedziałem, że można sobie jeszcze to przeanalizować, ale według mnie tak to się wydarzyło. I will just finalize. We have the tight time schedule, but I won't move into the more techniques now. Round off with the discussion I had with the Polish journalist in Ukraine when Eva and I were there, just after the events at the Maidan place. Mam mało czasu, ale jeszcze powiem o spotkaniu z dziennikarzem, którego spotkaliśmy z Ewą na Ukrainie. He believed that all this discussion and all this investigation was dividing the Polish people. I on uważa, że cała ta dyskusja na temat katastrofy dzieli społeczeństwo polskie. He said it would be better just to forget and move on. I uważa, że lepiej by było zapomnieć i myśleć o przyszłości. I think it's the opposite. I think the only way to heal the wounds in the society, in the Polish society and in the world, Myślę dokładnie odwrotnie, że to jest bardzo ważne dla społeczeństwa, żebyśmy znali prawdę. Is to come up with explanations that are in reason, that can be explained and have the foundation in the data and the findings and all the evidence we have from the crash. I pomyśleli nad racjonalnym wyjaśnieniem tego, co się dzieje, opartym na dowodach i dokumentach. One też istnieją. This should lead to finding and punishing the guilty, so we have some justice. It will never bring back the people, the loved ones, but we should have some justice in this matter. No i że możemy osiągnąć przynajmniej sprawiedliwość, że to nie wróci życia ludziom, którzy zginęli, ale chodzi o prawdę i sprawiedliwość. And I think for Europe, because I also hear this reason that okay, it's bad for Europe with people like Orban and Kaczynski. How will Europe stand together with such people?
And I find it very important that we have the strong individual nations working together. If we don't have strong individual nations, then it would be very easy play for countries like Russia and Germany to do their business. No, wielu ludzi krytykuje czy Kaczyńskiego, czy Orbana, natomiast uważam, że to jest bardzo istotne, żeby narody, będąc w Unii Europejskiej, miały swoją tożsamość. So I'm not afraid of the Europe with Orban or Kaczynski. I'm afraid of Europe without. Że nie boję się Europy z Orbanem albo Kaczyńskim, tylko Europy bez nich. History shows that Poland unfortunately, history shows Poland has to a large degree must depend and rely on itself. No niestety historia Polski wskazuje, że jesteśmy uzależnieni też od innych państw. Nie, że... Okay. And we see, unfortunately, also the Russian way of working. We see this in Ukraine today, that they are trying to split up people. They will have them fight internally, and this makes it very easy for them to manipulate these groups like chess pieces. Że bardzo łatwo Rosja może rozgrywać nas w ten sposób. Would you repeat this actually? Yes, the Russian way of working is splitting up people. And this Rosja dzieli właśnie, znaczy sposób działania Rosji jest taki, żeby dzielić. Just like Putin started this by having part of the Polish authority going to catch him 3 days earlier, instead of everybody going together, dividing people. This is the Russian way of working. We see this in Ukraine today also. Tak jak Putin rozdzielił, spowodował prawdopodobnie rozdzielenie wizyt, no to jest sposób działania właśnie żeby dzielić ludzi. I to widzimy też na Ukrainie, teraz to wydarzenia na Ukrainie. At the beginning of the Crim conflict, Eva and I were at Mykolaiv in East Ukraine. Na początku konfliktu byliśmy z Ewą, tak po Krymie? Mykolaiv, yes. And we saw 3 demonstrations. 2 of them were pro-Putin, and they were like maybe 100 or maybe 200 at one demonstration, maybe 50 at the other. Widzieliśmy 3 demonstracje, 2 były pro-putinowskie, było około 50 albo 100 ludzi w trakcie drugiej. They were waving the Soviet flag and shouting pro-Russian words, but the very encouraging part was the next day in the central Mykolaiv, there were 10,000 people pro-Russian, speaking in Russian and saying, Putin, go home, Putin, shame on you. No, że pocieszające jest to, że następnego dnia było w centrum miasta 10 000 ludzi, którzy krzyczeli przeciwko Putinowi. We have interviews with young Ukrainian Russian-speaking boys who say they would enroll into the Ukrainian army if Putin would invade. Głosy od młodych ludzi, którzy mówili, że się zaciągną do armii, jeżeli w momencie, kiedy Putin zaatakuje Ukrainę. So I hope the Polish people will stand together and start by demanding a government. Mam nadzieję, że Polacy będą trzymali się razem i stawić przeciwko rządowi. A government that will work for independent investigation of this Smolensk catastrophe. I doprowadzi do tego, żeby był rząd, który wyjaśni katastrofę. You have proven in the history that you can defeat the evil. Mieliśmy dowody w przeszłości, że możemy pokonać zło. And I wish and pray that you have the success. Wierzę i modlę się, żebyśmy osiągnęli sukces, żeby to się udało. I would like to thank Glenn very much for his visit, and we don't have time for discussion, but I have only one
Yeah, 15 minutes. If we have 15 minutes, okay. But I have only one question. That we are in Poland. We are much more realistic for Russians and for Russia and for Vladimir Putin. But the Western Europe is not. They are not realistic. For Western Europe, Russia is a faraway country, democratic country for them. Do you think that this terrorist attack, which happened last days in Ukraine, will help for the Western Europe, that they will see Russia and Vladimir Putin in right colors and right shapes? Yes, this is a very important question, and I think there would be the movement amongst people. I'm not sure that the politicians are that easy to move. Why? Because, of course, with this event, Smolensk catastrophe, they know. I mean, they know for sure. We have, as amateurs, we can show the very thorough work showing this, but they have, of course, other means of information. And knowing this already, maybe even before this catastrophe, and not reacting, is making me not so optimistic. I think the people can make the change if they are, because now it's obvious for the ordinary person what type of guy Putin is. Now they have the clear evidence. I mean, it could be you or me on this plane, and this can make the difference. So I hope so, but I'm not too optimistic on this. I do see also that. Okay, I just lost the thread. I'll record this. If you have any other questions, please feel free to. If we have time for questions. Yes, we have some minutes. Yes. My name Stefan Mazgaj. Proszę pana, swego czasu założyłem komitet wyborczy panu prezydentowi świętej pamięci Lechowi Kaczyńskiemu. Wygrał wybory, stało się to, co się stało. Bardzo panu dziękuję za to, co pan robi dla pana prezydenta i dla wyjaśnienia katastrofy. Muszę przyznać, że historia jednak zakręciła koło, bo po zamachu na samolot kolejnej linii malezyjskich wartość tego zamachu jest nawet dwukrotna, twierdzę. Jeszcze jedno stwierdzenie. Pracowałem ponad 30 lat w górnictwie, miałem do czynienia z materiałami wybuchowymi i wiem, jak te materiały rwią. To znaczy, że wiem od pierwszych sekund, że to był zamach doskonale zorganizowany na wojskowo-rządowy samolot pana prezydenta. W imieniu w tym, że pan włączył się w wyjaśnienie tej katastrofy, chciałem panu wręczyć tą skromną koszulkę z nadrukiem Solidarni 2010 TG. Dziękuję bardzo. This is a man who organized the election committee for Lech Kaczyński, and he would like to thank you. He would like to thank you for those things that you are doing now for Lech Kaczyński and his memory, and he was also working as a miner and miner explosives. with the explosives, and he knows explosives quite well. So he knows for the first time, for the first moment, he knows that this was assassination, perfectly organized, but assassination. Yes, thank you very much. And Michale, bardzo dziękuję tobie i razem z Michałem od początku tutaj organizujemy tą całą Watahę. very good work. And this I now recall, because this is very related to what I didn't remember earlier about the Ukrainian crash, is that if you look at the parts, the way they are, the way they have the sharp edges, there is very big similarity to Smolensk.
And also, it's very interesting to note that many of these bodies that fell down from the sky, they were intact, and a few of them were not intact, and this could be bodies from the area where this missile penetrated into the I don't know this for sure, but this is just my guess. But in the Smolensk, you saw in the tail and in the front part where the president was, you saw many bodies being torn apart in a very different manner. Jest wiele podobieństw, jeśli chodzi o tą katastrofę ostatnią na Ukrainie, zwłaszcza jeśli chodzi o części, ale tak samo o ciała, że zarówno w jednym i drugim przypadku były ciała, które były całkowicie rozerwane, a były też takie, które były nienaruszone. Tak, to w zależności od miejsca, gdzie siedzieli. Były takie ciała, które po prostu rozebrały. No tak, część była zupełnie tak. Rozebrały. When I was saying that some bodies were without clothes as well. So yes, some bodies were without clothes, and also there was one body that had no damage whatsoever, except for what looked like a shot. A no i jedno ciało, które nie miało innych uszkodzeń, oprócz tego, że była dziura w czaszce od strzału. Yes. And on this picture, z tego co pamiętam, dobrej sprawy. On this picture, you can on the ground see that there's what could be blood from this event. No i są ślady na ziemi, które świadczą o tym, że mogło dojść do czegoś takiego, że ktoś został tam zestrzelony. From the video that was loaded to the YouTube just recent, I think it was like minutes, 30 minutes after the crash, this video has been investigated by the Sound Institute in Krakow, and they found this sound file to be authentic. On this you hear what is 4 shots from a light weapon. W tym filmie 1.24 w internecie, który został wrzucony do internetu zaraz po katastrofie, został przebadany w Krakowie i zostało stwierdzone po naszych wątpliwość, że tam były 4 strzały, nie żadne inne dźwięki, tylko to były strzały. When I refer to the freedom fighters, you all being freedom fighters, I also am referring to the organizations who are down in 2010, brave people who are risking their jobs as things are in Poland today. You can lose your job if you are saying the wrong things, and these are very brave people, and I think we should give them the applause. Thank you very much. We have a few minutes for a few questions, so if there are questions. Are there any questions for Glenn? Yes? Nazywam się Bogdan Wątor. Glenn, powiedz proszę, wspominałeś o odczytaniu czarnej skrzynki, przynajmniej częściowym odczytaniu przez laboratorium w Richmond. O ile się orientuję, było to na zlecenie Komisji Millera i odczytanie nastąpiło dokładnie tych danych, o jaki zakres prosiła Komisja Millera. I na koniec tej ekspertyzy była rzekomo informacja o tym, że znajduje się dużo więcej danych, które mogą zostać odczytane. I czy coś wiemy w tej chwili o tych danych? Proszę. I'm asking about the data from the black boxes that, as you know, that was done by the commission, the Miller's Commission, and też końcu pytania? Chodzi o dane, kompletne dane, czy znamy kompletne dane? If we know the complete data from the black boxes, because there was a few times he was flying over, and every time was different time, which is from the black boxes. Yes. So do we know the whole data? No, unfortunately, I think we have to be very cautious with these data. The work I have done, I have taken the approach to show that the map report with the data it's presenting
is inconsistent. I'm not stating that the data that is presented in the MAP report are correct, but to me, the MAP report itself is inconsistent with the data it's showing in its own report. So, what is true and what is not true, this is a very good question, and I think this is one of the areas where we need to have the independent investigation working. We need to have the remainings to Poland so you can investigate these yourself, and you also need to get the black boxes, and even doing so, it could be they are manipulated. But from the data we have present now, the official story is not valid. So we are in the dark. What happened actually is a very good question, and this is for the independent investigation committee to try and figure out. So it's a big mysterious how when they make a copy of the black box of the recordings, for instance, then they make the next copy of this should be a true copy, and both of them are different in length. And they've done this 4 times, and now they are requesting the 5th copy. And I don't think why should this be more true than the 4 other ones? I think they have the problem. Tak, no generalnie musimy być bardzo ostrożni, jeśli chodzi o dane, które przekazuje raport, że nie wiemy, co jest tak naprawdę, co jest prawdą, a co nie, dlatego powinna być powołana międzynarodowa komisja, żeby to wyjaśnić. To, co wiemy, to że że dane, które są w raporcie, wskazują na to, że sam raport jest sprzeczny sam w sobie. Ale to nie znaczy, że to można udowodnić, czyli że coś jest nie tak, natomiast no, trudno też polegać, że 4-krotnie przywożone kopie są wiarygodne. Tak, no bo nie wiemy, która z tych... 4 razy chyba latał Miller do Rosji i przywoził te kopie i teraz chyba 5. raz mówi, że jest kolejny raz zamówiona kolejna część. Także no, trudno polegać na tym. Szanowni Państwo, niestety Glenn musi jechać do Gdańska. Glenn has to go to Gdańsk to pick up some people. Jeżeli macie Państwo jakieś jeszcze pytania, to Glenn tutaj wróci i tak wróci za jakieś 2-3 godziny i wtedy będzie można zadać pytania Glennowi i ewentualnie poruszyć jakieś kwestie, które Państwa interesują. Także no, Glenn niestety musi jechać już w tej chwili. Ja trochę przepraszam za chaotyczne tłumaczenie, ale pierwszy raz w życiu to robiłem. Dziękujemy Pawłowi, radzi sobie całkiem świetnie. Then I just said that you have to go to Gdańsk to pick up some people, but you will be back here, so if they have any questions, they will have to ask you later. Także proszę się zastanowić, przemyśleć i jeszcze Glenn tutaj wróci i wtedy będzie można porozmawiać. Dziękujemy bardzo. Klatki jeszcze raz.